Witajcie! W ostatnim odcinku mówiłam Wam o językach miłości i też obiecałam, że nakręcę odcinek o każdym z nich. Dlatego dziś zaczynamy od pierwszego języka miłości, jakim są wyrażenia afirmacyjne. Ten język miłości, a właściwie osoby, których dominującym językiem miłości są właśnie wyrażenia afirmacyjne, zwracają uwagę bardzo na słowa. I choć słowa są wszędzie, każdy z nas, dla każdego z nas one są w jakimś stopniu ważne, to dla osób posługujących się tym językiem miłości są one bardzo ważne. I jeżeli to nie Twój język, to spróbuj sobie przypomnieć takie słowa, które ktoś skierował kiedyś do Ciebie, które sobie przypominasz w gorszych momentach dnia, życia, czy w jakichś trudniejszych chwilach. Słowa, które ktoś być może do Ciebie wypowiedział, często koją dalej. Sobie przypominamy te słowa, one nam poprawiają humor, sprawiają, że czujemy się lepiej. Są też słowa, które trochę nas skaleczyły, bo pamiętamy też na pewno takie słowa, które ktoś na przykład niesprawiedliwie nas ocenił, źle o nas powiedział i obraził słowami. I one gdzieś tam w naszym sercu są zakorzenione. I dla osób, których językiem miłości są wyrażenia afirmacyjne, one pamiętają je dużo bardziej. Czym zatem wyrażenia afirmacyjne są? To są inaczej różne komplementy, słowa docenienia, pochwały, czy też słowa takie motywujące, będące zachętą do zrobienia czegoś. I one właśnie wypełniają ten zbiornik miłości osoby, która tym językiem mówi. Ta osoba nie tylko zwraca uwagę na samo słowo, na tą werbalną część, ale także na tą niewerbalną, czyli na mimikę twarzy, na to, w jaki sposób to zostało powiedziane, wyczuje jakiś tam grymas na twarzy, usłyszy niefajny ton głosu, bardzo zwraca uwagę na szacunek. Dlatego też byle komplementem się nie zadowoli, bo ona czuje, kiedy coś jest powiedziane szczerze, a kiedy nie. Podam Wam teraz kilka sposobów, jak możecie kochać w tym języku miłości. Przede wszystkim chwaląc i doceniając, zauważając, co druga osoba robi, czy jaka jest. Na przykład, dziękuję kochanie, że umyłaś dzisiaj podłogę, ten obiad jest pyszny, fajnie było gdzieś wyjść razem, lubię, kiedy mnie przytulasz. To są wszystko wyrażenia afirmacyjne, które pokazują, że zwracamy uwagę na tą osobę i widzimy to, co ona robi lub jaka jest. Niekoniecznie musimy to powiedzieć tak face to face, nie musimy tego zrobić słowami mówionymi. Możemy też na przykład napisać liścik, napisać jakąś małą karteczkę i przykleić na lustrze, tak? Na przykład napisać miłego dnia i gdy ta druga osoba idzie do łazienki, patrzy, o miłego dnia, super, tak, ten dzień będzie miły, no po prostu jej się zrobi fajnie. Można też zostawić jakiś cytat na kartce, wiersz, napisać SMS-a, wszystko to, co jest wyrażane słowami. Te słowa nie muszą być wypowiedziane wprost do tej osoby. Na przykład jesteśmy na imprezie rodzinnej, no i mówisz przy wszystkich, włącznie z teściową, że bardzo podoba Ci się, jak Twój mąż opiekuje się z dziećmi. Wtedy zadowolony jest nie tylko mąż, ale również teściowa, która wychowała syna na wspaniałego mężczyznę. Czyli możemy mówić o kimś, o tej drugiej osobie w towarzystwie, chwaląc go. I jeszcze jedna forma wyrażania afirmacji drugiej osoby to słowa takiej zachęty, motywacji. Te osoby dość często potrzebują takiego wsparcia właśnie werbalnego. Chcą usłyszeć, że się w nie wierzy, że wie, że sobie z czymś poradzą, więc takie wyrażenia na zasadzie wiem, że dasz radę, już tyle razy udowodniłeś, że potrafisz, albo kocham Cię niezależnie od tego, jak Ci pójdzie, czy zdasz egzamin na przykład lub nie. Te słowa bardzo pokrzepiają i podnoszą na duchu. Ważną sprawą jest również to, że te osoby, których dominującym językiem są wyrażenia afirmacyjne, są dość mocno wrażliwe na krytykę, co oczywiście nie oznacza, że nie możemy im na nic zwracać uwagę.
uwagi, bo każdy potrzebuje jakiejś informacji zwrotnej, nikt nie jest nieomylny. Jednak warto zadbać o formę, czyli powiedzieć to w miarę grzecznie, z szacunkiem i z taką miłością, bez obrażania, bez oceniania. Sama forma, czyli w tym przypadku wyrażenia afirmacyjne, te słowa są ważne, ale pod nimi kryje się coś ważniejszego. A mianowicie, żeby dobrze wyrażać miłość poprzez afirmację, potrzeba uwagi, zaangażowania i inicjatywy. Trzeba się zastanowić, co druga osoba robi, jaka jest i co można jej powiedzieć na ten temat. I wiem, że to jest strasznie ciężkie. Mój mąż ma dominujący język wyrażenia afirmacyjny. Zresztą myślę, że jak duża część mężczyzn też wychodzi u mnie na warsztatach. Jest to trudne dlatego, bo do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy. Tak, jesteśmy przyzwyczajeni na przykład, że ktoś nam robi obiad, że jest dom posprzątany i my na to nie zwracamy uwagi, bo to jest dla nas coś oczywistego. I potrzebna jest chwila zastanowienia, uwagi i tak naprawdę skupienie się na tym, za co możesz podziękować dzisiaj drugiej osobie, za co ją docenić, co jej powiedzieć. I może się to wydawać dziwne, że my musimy to czy planować, czy zastanawiać się nad tym, że to nie działa tak automatycznie, ale tak jest. Więc przyjmijmy, że tak jest i poświęćmy chwilę dziennie, na przykład zanim wrócisz do domu, siądź w samochodzie i 2 minuty zastanów się, co chcesz dzisiaj miłego powiedzieć Twojej żonie czy Twojemu mężowi. Możesz też sobie taką przypominajkę dać w telefonie, na przykład pod hasłem komplement, żeby każdego dnia coś miłego powiedzieć drugiej osobie. Zatem dzisiaj wszyscy podejmujemy trening w wyrażaniu afirmacji, wyrażaniu słów docenienia, różnych komplementów. Niech osoby, które są obok nas, szczególnie nasz mąż czy żona i nasze dzieci, poczują się docenione właśnie w tym języku miłości. Niezależnie czy mówi w tym języku miłości, zawsze takie słowa docenienia są mile widziane i poprawiają atmosferę w naszych domach, w naszych relacjach. Naciśnijcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał, zasubskrybujcie ten kanał i oczywiście posyłajcie to dalej, aby tych, którzy wyrażają afirmacje, było coraz więcej. Wszystkiego dobrego, serdecznie Was pozdrawiam. Pa, pa!